Obraz Kornelia, matka Gracchów powstał w 1788 roku na zamówienie księcia Stanisława Poniatowskiego, bratanka króla. Książę, na którego wykształcenie i karierę polityczną ogromny wpływ miał Stanisław August, od młodości był też koneserem sztuki włoskiej oraz znawcą antyku. Obraz ukazuje dwie kobiety i troje dzieci w surowym wnętrzu. Postać w żółtej sukni to tytułowa Kornelia, rzymska arystokratka, córka Scypiona Afrykańskiego Starszego, sławnego zwycięzcy Hannibala. Kornelia była znana ze skromności i wzorowego życia. Do historii przeszła jednak przede wszystkim jako matka Gracchów, Tyberiusza i Gajusa, którzy wprowadzili w ustroju republiki szereg politycznych i społecznych reform. Rzymski pisarz Valerius Maximus przytacza anegdotę, według której Kornelię odwiedziła pewnego razu znajoma matrona, by pochwalić się piękną biżuterią. Kornelia w odpowiedzi miała pokazać jej swoje dzieci jako najcenniejszy skarb, jaki posiada, ważniejszy niż dobra materialne. Obraz Angeliki Kauffmann to przykład najwyższej próby malarstwa klasycystycznego, czerpiącego z wzorców i estetyki starożytnej. Płytka przestrzeń i ciepła kolorystyka obrazu, jak również aranżacja postaci wskazują na to, że artystka znała dzieła starożytnego malarstwa ściennego. Także wymowa obrazu, na którym Kornelia została ukazana przez malarkę jako wzór do naśladowania, odwołuje się do antycznych norm etycznych, które zostały tu przypomniane i wyniesione na piedestał wraz z Kornelią. Kobietą, która świadomie kierując swoim życiem dokonywała trafnych wyborów, służących nie tylko jej rodzinie, ale i dobru ogółu. Sygnatura malarki i data ukończenia dzieła widoczne są w prawym dolnym rogu płótna. Pozwala to rozpoznać w obrazie dzieło, o którym sama Kauffmann napisała z satysfakcją w swoim dzienniku, przepełniony delikatnością i wyrazisty. Angelika Kauffmann to jedna z najwybitniejszych malarek w historii. Urodzona w Szwajcarii, tworzyła głównie w Londynie i Rzymie. Król Stanisław August bardzo wysoko cenił jej twórczość. Do swojej kolekcji zamówił u niej 2 obrazy. Wśród dzieł, jakie pozostawiła po sobie artystka, są portrety, kompozycje o tematyce mitologicznej i historycznej. To właśnie te ostatnie są najrzadsze i uznawane za najcenniejsze. Kauffmann stworzyła również wiele autoportretów, takich jak ten z National Portrait Gallery w Londynie, na którym sportretowała się z atrybutami swojej pracy w antykizującej sukni. Obraz Kornelia, matka Gracchów został zakupiony do kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie w 2021 roku. To bezcenne dzieło po niemal 200 latach powróciło do polskich zbiorów.